Witam serdecznie moich widzów i słuchaczy w roku 1580. Dziś opowiem Wam o bitwie pod Toropcem, stoczonej 20 września tamtego roku, w czasie wojny polsko-rosyjskiej w latach 1577-1582. Przedstawię tło konfliktu, przebieg kampanii, samą bitwę oraz jej konsekwencje. Nie zabraknie też ciekawostek. Usłyszycie m.in. fragment opisu tej bitwy pióra Jana Kochanowskiego. Zapraszam do słuchania. Cofnijmy się o kilka lat, by zrozumieć, co doprowadziło do bitwy pod Toropcem. Połowa XVI wieku to okres zaciekłej rywalizacji o Inflanty, czyli obszar dzisiejszej Łotwy, Estonii, kluczowy dla kontroli nad handlem bałtyckim. Carstwo rosyjskie pod rządami Iwana IV Groźnego oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów rywalizowały o panowanie nad tym regionem. Spór o Inflanty i chęć uzyskania przewagi nad Morzem Bałtyckim były głównymi przyczynami konfliktu zbrojnego między tymi państwami. Dodatkowym punktem zapalnym była ziemia połocka, strategiczna kraina na pograniczu Litwy i Moskwy, którą Moskwa zdobyła we wcześniejszych wojnach i którą Rzeczpospolita pragnęła odzyskać. Sytuacja geopolityczna w regionie była skomplikowana. Na północy o Inflanty walczyła także Szwecja, a na arenie pojawił się duński książę Magnus Inflancki, który ogłosił się nawet królem Inflant. Wykorzystując trudności wewnętrzne Rzeczypospolitej, wojna króla Stefana Batorego z Gdańskiem w 1577 roku Iwan IV postanowił przepuścić zmasowany atak. Latem 1577 roku armia moskiewska pod dowództwem Iwana Groźnego wkroczyła do południowych Inflant, zdobywając jedno po drugim tamtejsze zamki, siejąc terror i zmuszając nieliczne siły polsko-litewskie i kurlandzkie do odwrotu za Dźwinę. W krótkim czasie wojska moskiewskie opanowały niemal całe Inflanty. Ocalała jedynie Ryga oraz Rewel, pozostające w rękach szwedzkich. Car Iwan IV podbijał kolejne twierdze z niezwykłą brutalnością. Kroniki wspominają, że w zdobytych zamkach rosyjscy żołnierze dopuszczali się masakr ludności cywilnej, by zastraszyć kolejne miasta. Przez moment wydawało się, że Moskwa zatriumfuje w Inflantach. Iwan Groźny miał nawet sojusznika w postaci księcia Magnusa. Ów duński książę, mianując się królem Inflant, początkowo współpracował z Moskwą, próbując przejąć miasta inflanckie pokojowo. Jednak Magnus szybko zmienił front. Po potajemnych negocjacjach z królem Polski Stefanem Batorym przeszedł na stronę Rzeczypospolitej i samowolnie obległ ważny zamek Kieś, zwany wtedy Wenden. Niestety dla Magnusa wierne carowi wojska wyparły go z Kiesi, a sam książę został podstępnie aresztowany na rozkaz Iwana IV. Ten epizod pokazuje, jak zdradliwym sojusznikiem potrafił być car. Nawet dawni sprzymierzeńcy mogli skończyć w moskiewskich lochach. Tymczasem w Rzeczypospolitej jesienią 1577 roku zapanował nastrój grozy, ale i determinacji. Szlachta i Sejm potępiały okrucieństwo rosyjskie. Nowo wybrany król Polski i wielki książę litewski Stefan Batory stanął przed ogromnym wyzwaniem. Musiał odzyskać Inflanty i powstrzymać moskiewską ekspansję. Zanim jednak ruszył na wojnę z potężnym carem, zadbał o zabezpieczenie tyłów i sojusze. Stefan Batory najpierw zażegnał konflikt wewnętrzny, stłumił bunt Gdańska i podporządkował to bogate miasto swojej władzy. Następnie zręcznie zadbał o międzynarodowe poparcie lub neutralność. Zapewnił sobie przychylność cesarza i książąt niemieckich, przekazując kuratelę nad chorym umysłowo księciem Prus Albrechtem Fryderykiem, jego krewnemu z rodu Hohenzollernów. Zawarł porozumienie z sułtanem tureckim i otrzymał zapewnienie neutralności Hana Krymskiego, Mehmeta II Gereja, na czas wyprawy przeciw Moskwie. Dzięki temu Rzeczpospolita nie musiała obawiać się najazdu Tatarów od południa podczas wojny z Rosją. Po przygotowaniu zaplecza dyplomatycznego i wewnętrznego Stefan Batory przeszedł do ofensywy.
W czerwcu 1579 roku, po odrzuceniu żądań Iwana IV, Batory formalnie wypowiedział wojnę Moskwie. Latem 1579 roku ruszyła pierwsza kampania zaczepna przeciw Rosji. Wojska polsko-litewskie przekroczyły granicę i wkroczyły na ziemię połocką. Już pod koniec sierpnia 1579 roku udało się odzyskać twierdzę Połock, kluczowy punkt obrony zajęty niegdyś przez Moskwę. Sukcesy piętrzyły się szybko. Wkrótce w ręce Batorego wpadł kolejne warownie, m.in. Twierzeń, Turowla i Sokół. Kampania 1579 roku zakończyła się pełnym powodzeniem. Większość ziemi połockiej została odbita z rąk rosyjskich. Car Iwan IV, zaskoczony skutecznością i szybkością polsko-litewskiej kontrofensywy, zaczął zdawać sobie sprawę, że jego plany podboju Inflant są poważnie zagrożone. Zwycięska kampania połocka z 1579 roku była dopiero początkiem. Wojna polsko-rosyjska przeciągała się na kolejne lata, gdyż car Iwan IV ani myślał kapitulować. Na przełomie 1579 roku i 1580 w Warszawie obradował Sejm Rzeczypospolitej, który uchwalił nowe podatki na kontynuowanie wojny. Dzięki temu Stefan Batory mógł zorganizować następną wyprawę przeciwko Moskwie. Latem 1580 roku ruszyła druga kampania Batorego. Plan zakładał atak na strategiczne twierdze położone na terytorium samej Rusi, aby jeszcze mocniej przycisnąć Iwana Groźnego. Pod koniec lipca 1580 roku ogromne siły polsko-litewskie wyruszyły z obozu pod Cześnikami na wschód. Szacuje się, że Batory zgromadził nawet około 40 000 żołnierzy, w tym silną jazdę husarską i piechotę uzbrojoną w broń palną. Król podzielił swoją armię na kolumny, by uderzyć na kilku frontach jednocześnie. Kanclerz i hetman Jan Zamojski, zaufany doradca Batorego, objął dowództwo nad wydzieloną kolumną liczącą około 7 000 ludzi. Jego zadaniem było zdobycie ważnych punktów oporu na północnym skrzydle. Zamojski energicznie ruszył naprzód i już 7 sierpnia 1580 roku zdobył twierdzę Wielisz, a wkrótce potem również pobliski Uświat. Te sukcesy odcięły Rosjan od części szlaków komunikacyjnych i zabezpieczyły tyły głównych sił polskich. Tymczasem główne uderzenie skierowało się na potężną twierdzę Wielkie Łuki. Była to ważna warownia na terenie państwa moskiewskiego, położona stosunkowo blisko granicy Rzeczypospolitej. Jej zdobycie otwierało drogę w głąb wrogiego terytorium. Oblężenie Wielkich Łuków rozpoczęło się 29 sierpnia 1580 roku. Wojska Batorego wspierane przez artylerię systematycznie ostrzeliwały zamek. Car Iwan wysyłał nowe oddziały, by próbowały odciążyć oblężoną załogę, ale Polacy zdołali odeprzeć te próby. Już 5 września twierdza upadła. Polacy zdobyli Wielkie Łuki szturmem, a ogromna eksplozja zgromadzonego prochu zniszczyła doszczętnie zamek i sporą część miasta. 6 września 1580 roku załoga Wielkich Łuków oficjalnie skapitulowała przed połączonymi wojskami Batorego i Zamojskiego. Zdobycie tej twierdzy było wielkim sukcesem. Odcięto Moskwie ważne punkty oporu i pokazano, że Armia Rzeczypospolitej może skutecznie atakować na ziemiach nieprzyjaciela. Po zajęciu Wielkich Łuków sytuacja strategiczna wyglądała następująco. Główne siły Batorego znajdowały się głęboko na terytorium wroga. Car Iwan IV, zaniepokojony, próbował przegrupować swoje wojska. Na tyłach Polaków zaczęły gromadzić się oddziały rosyjskiej jazdy, które mogły zagrozić zdobyczom Batorego lub zaatakować rozciągnięte linie zaopatrzeniowe. Jednym z takich miejsc koncentracji wojsk moskiewskich był Toropiec, miasto i zamek położone na terenie dawnego księstwa smoleńskiego. Tam właśnie w połowie września 1580 roku zebrała się silna grupa kawalerii carskiej, prawdopodobnie z zamiarem kontrataku lub nękania polskich tyłów. Toropiec miał znaczenie strategiczne, leżał nad rzeką Toropą, wśród jezior i bagien, na ważnym terenie komunikacyjnym. Kontrolując Toropiec, Rosjanie mogli osłaniać podejście pod Psków lub próbować odzyskać utracone twierdze. Stefan Batory nie zamierzał dać wrogowi czasu na otrząśnięcie się po klęsce wielkołódzkiej.
Zapadła decyzja, by uderzyć na koncentrację wojsk moskiewskich pod Toropcem, zanim te ruszą przeciwko Polakom. Do wykonania tej misji wyznaczono księcia Janusza Zbaraskiego, jednego z doświadczonych dowódców jazdy. Otrzymał on od króla około 2500 kawalerii. Były to dobrowia chorągwie Rzeczypospolitej, głównie husarskie oraz lżejsze poczty kozackie i rajtarskie, które mogły szybko przemieścić się i zaskoczyć nieprzyjaciela. Zbaraski poprowadził swoje oddziały w kierunku Toropca, korzystając z przewagi mobilności. Towarzyszyli mu znakomici oficerowie, m.in. Mikołaj Jazłowiecki, Stanisław Stadnicki zwany Diabłem, Stanisław Żółkiewski, Jerzy Fehrenbach oraz bracia Andrzej i Mikołaj Zebrzydowscy. Wszyscy oni dowodzili chorągwiami jazdy w tej wyprawie. Warto zapamiętać te nazwiska, bo odegrają one rolę w naszej opowieści. Po stronie moskiewskiej z kolei dowództwo objęli dwaj kniaziowie: Dymitr Czeremisow i Georgij Naszczokin, prowadzący około 4000 jazdy rosyjskiej. Były to najlepsze oddziały kawalerii carskiej, drużyny bojarów i możnowładców, wspomagane przez lekką jazdę tatarską z podbitych przez Moskwę chanatów, a także przez uzbrojonych muszkiety strzelców rosyjskich, którzy mieli bronić przeprawy i zadać straty atakującym. Przenieśmy się teraz myślą nad rzekę Toropę w dzień bitwy 20 września 1580 roku. Jest wczesny ranek. Rzeka Toropa leniwie łączy dwa jeziora, Zaliwskoje i Sielskoje, tworząc wokół podmokłe rozlewiska. Na jednym brzegu rozciąga się trakt prowadzący do Toropca, na drugim wąska grobla i brud, jedyne dogodne miejsce przeprawy przez zdradliwe bagna. Obóz wojsk moskiewskich rozłożył się przy trakcie nieopodal drewnianych umocnień Toropca. Carscy dowódcy czują się dość pewnie. Są na swojej ziemi, ich oddziały liczniejsze. Być może spodziewają się polskiego ataku, ale raczej nie tak szybko. Nie wiedzą, że książę Janusz Zbaraski wraz z polską jazdą jest już blisko. Skrył się za osłoną pobliskich lasów i wzgórz. Nad rzeką zalega poranna mgła. Rosyjscy jeźdźcy zaczynają przygotowywać się do wymarszu. Możliwe, że planowali tego dnia sami ruszyć przeciwko Polakom. Część oddziałów moskiewskich wjeżdża właśnie na Groblę, aby przekroczyć rzekę Toropę. W tym momencie następuje uderzenie Polaków z zaskoczenia. Na czele polskiej awangardy jedzie Stefan Kakuńczy-Karoli, doświadczony oficer w służbie Batorego. Karoli I rzuca się do ataku na przeprawiających się Rosjan. Nagle las ożywa, z zarośli wypadają chorągwie Polski, husarii i kozackiej jazdy. Zaskoczenie jest całkowite. Rozlega się huk trąb i okrzyk „Bij Moskala!”. Polski atak spada na kolumnę moskiewską na Grobli niczym grom z jasnego nieba. Jeźdźcy zaraz tłoczeni na wąskiej drodze między wodami wpadają w panikę. Stefan Karoli ze swoimi chorągwiami rozbija czoło kolumny wroga, zanim tamci zdążą sformować szyk. Na Grobli robi się zamęt. Część rosyjskich kawalerzystów zostaje wybita lub zepchnięta do wody. Strzelcy moskiewscy rozstawieni przy brodzie próbują odpierać atak ogniem z rusznic, ale zaraz dopadają do nich polscy rajtarze i arkebuzerzy. Ci ostatni, uzbrojeni w arkebuzy żołnierze z chorągwi autorementu cudzoziemskiego otwierają ogień i zmuszają moskiewskich piechurów do porzucenia przeprawy. Grad kul i pędząca na nich konica sprawiają, że rosyjscy strzelcy rzucają się do ucieczki, pozostawiając Groblę nieobronioną. Na drugim brzegu rzeki moskiewska jazda próbuje się organizować. Tatarzy w służbie cara oraz ciężko zbrojna jazda bojarów formują szyk po drugiej stronie brodu, gotowi odeprzeć atak Polaków. W sam środek ich zamieszania wpadają jednak chorągwie Karolego, które po rozbiciu czołowych oddziałów przebyły już brud. Rozpoczyna się zażarta walka wręcz na wschodnim brzegu Toropy. Szczęk szabel miesza się z krzykiem ludzi i rżeniem rannych koni. Mimo bohaterskiego oporu część rosyjskiej jazdy zaczyna się cofać pod naporem husarii i wtedy nadchodzi rozstrzygający cios. Na trakcie od strony zachodniej ukazują się główne siły polskie pod wodzą Janusza Zbaraskiego. Książę trzymał dotąd większość chorągwi w odwodzie, a teraz wprowadza je do walki w decydującym momencie.
Setki polskich jeźdźców w lśniących zbrojach z rozwiniętymi skrzydłami husarskimi suną do ataku. Ten widok całkowicie załamuje morale nieprzyjaciela. Wojska moskiewskie na widok nadciągających posiłków polskich wpadają w popłoch i zaczynają uciekać z pola bitwy. Uciekają wszyscy jak spłoszone ptaki, jak barwnie opisał to później Jan Kochanowski. Rozpoczyna się pościg. Polacy nie zamierzają dać wrogowi szansy na przegrupowanie. Husarze i jazda kozacka ścigają uciekających Rosjan kilometrami, zadając im dotkliwe straty. Wielu spośród moskiewskich Tatarów, nie znając dobrze terenu, ucieka w kierunku pobliskich rozlewisk i ginie, topiąc się w bagnach. Ci, którzy próbują ratować się ucieczką traktem, są ścigani i wycinani przez lekką jazdę polską. W ciągu kilkunastu minut bitwa jest rozstrzygnięta. Oddziały carskie ponoszą druzgocącą klęskę. Na polu walki i w trakcie ucieczki ginie około 300 do 500 moskiewskich żołnierzy. W ręce Polaków dostaje się około 200 jeńców, w tym obaj dowódcy rosyjscy, kniaziowie Czeremisow i Naszczopin, którzy zostają pojmani żywcem. Zwycięstwo jest pełne. Straty własne po stronie polskiej są zaskakująco niskie. Nie znamy dokładnych liczb, ale kroniki nie odnotowały znaczących strat wśród husarii Zbaraskiego. Bitwa nad rzeką Toropą zakończyła się pełnym triumfem Rzeczypospolitej. 2,5 tysiąca polskich żołnierzy rozbiło doszczętnie 4000 wyborowej jazdy moskiewskiej. Na pobojowisku Polacy zdobyli liczne chorągwie nieprzyjaciela, a także tabory i broń porzuconą przez uciekających. Wieści o tym zwycięstwie szybko rozeszły się po obozie Batorego, wywołując entuzjazm wśród żołnierzy. Była to kolejna bitwa dowodząca wyższości taktyki polskiej kawalerii i znakomitego wyszkolenia husarii. Zwycięstwo pod Toropcem miało istotne znaczenie militarne i psychologiczne, choć nie przesądziło jeszcze o ostatecznym wyniku wojny. Straty poniesione przez carską kawalerię były dotkliwe. W jednej bitwie Iwan Groźny stracił znaczną część sił, które miały bronić jego zachodnich granic. Po klęsce nad Toropą Rosjanie nie byli już w stanie przejść do ofensywy w 1580 roku. Inicjatywa strategiczna pozostała po stronie Rzeczypospolitej. Stefan Batory, zachęcony sukcesami, kontynuował kampanię. Wkrótce wojska królewskie bez większego trudu zdobyły pobliskie miasteczka Newel i Ozierzyszcze, rozszerzając zdobyte terytoria. Sam król Batory uznał, że cel na ten rok został osiągnięty. Rozgromił armię polową przeciwnika i opanował kluczowe twierdze. Pod koniec października 1580 roku, wraz z nastaniem jesiennych słot, król zakończył drugą kampanię i powrócił na Litwę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.